Technicy utrzymania ruchu często stają twarzą w twarz przed licznymi wyzwaniami. Brak dostępu do dokumentacji, podglądu historii zdarzeń, czy tak niezbędnych informacji, jak dane techniczne obiektu, mogą prowadzić do dużej frustracji. Być może przełożony kwestionuje efektywność działu utrzymania ruchu, ponieważ nie widzi żadnych danych ani rzeczywistej pracy wykonywanej na co dzień. Dodatkowo, brak przypomnień o zbliżających się przeglądach oraz informacji o nadchodzących terminach może powodować opóźnienia w ich realizacji i wiązać się z nieustannym bieganiem na ostatnią chwilę bez konkretnego planu. Niezapisana historia awarii oraz dokumentowanie jedynie podstawowych informacji mogą na krótką metę wydawać się wystarczające, jednak w dłuższej perspektywie prowadzą do utraty wiedzy wśród pracowników. Jest to szczególnie kłopotliwe dla nowych członków zespołu, ponieważ zmusza ich do dodatkowych konsultacji z osobami, które już tą wiedzę posiadają. Technicy utrzymania ruchu zmagają się z wieloma problemami, ale wybór odpowiedniego narzędzia może zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować te trudności. Dzięki temu korzyści odczuje nie tylko organizacja, ale przede wszystkim cały dział techniczny. Systemy klasy CMMS Computerized Maintenance Management System posiadają funkcjonalności pozwalające koordynować pracę działów technicznych, a także prowadzić ewidencję danych o parku maszynowym i innych obiektach technicznych. Co najważniejsze, wspierają zarówno dział utrzymania ruchu, jak i produkcję, dostarczając narzędzi do szybkiej reakcji i automatycznej dokumentacji zdarzeń. Zgłoszenie awarii w systemie CMMS to przede wszystkim prosty proces. Zauważyliśmy awarię. Awaria, czyli zatrzymanie pracy maszyny, w innym wypadku jest to usterka. Na panelu aplikacji wybieramy przycisk odpowiedzialny za dodanie zgłoszenia awarii. Wybieramy maszynę, która jest niesprawna, z wyselekcjonowanej puli, aby nie wystąpiła dezinformacja, co wybrać. Wprowadzamy kluczowe informacje o tym, co się stało, czyli krótki opis. Lokalizacja obiektu, data i godzina powinny zostać prowadzone automatycznie przez system. Jeśli to możliwe, dołączamy zdjęcia, dokumenty lub inne pliki, które mogą być pomocne w diagnozowaniu i późniejszej naprawie awarii. Na koniec sprawdzamy wprowadzone dane i zatwierdzamy zgłoszenie, aby system mógł przekazać je dalej. CMMS automatycznie powiadomi odpowiednie osoby o zgłoszeniu oraz umożliwi śledzenie statusów napraw w czasie rzeczywistym. Pamiętajmy, proces zgłoszenia musi być najmniej obciążający dla operatora i zawierać najważniejsze dane dla działu utrzymania ruchu. Dzięki temu technicy mogą skupić się na naprawach, zamiast marnować czas na skomplikowane procedury administracyjne. Dalszy proces może wyglądać różnie, zależnie od standardu organizacji. Technik może widzieć listę aktywnych zleceń wraz z ich priorytetami, im bardziej czerwone, tym bardziej krytyczne. Następnie pobiera wybrane zdarzenia. Opcjonalnie nie zawsze występuje pełna koordynacja zgłoszeń serwisowych, dlatego pracownicy mogą mieć również do dyspozycji tzw. giełdę zgłoszeń, z której mogą sami pobierać zlecenia awarii lub usterek. Technik po przyjęciu zgłoszenia przeprowadza wstępną diagnozę problemu, weryfikuje jego priorytet oraz podejmuje decyzję o dalszych krokach. Może to obejmować natychmiastową naprawę, zamówienie części zamiennych, śledzenie dostępności niezbędnych komponentów lub skierowanie sprawy do specjalistycznego zespołu. W innym przypadku technik przyjmuje zgłoszenie awarii, sprawdza historię, dokumentację, dostępność części, pobiera wybrane części zamienne, jeżeli jest to wymagane, następnie rozwiązuje problem i zamyka zlecenie wraz z odpowiednim opisem. Dział produkcji obserwuje, czy podejmujemy działania teraz, czy planujemy je zrealizować w przyszłości lub wybieramy inne kroki związane ze zgłoszonym problemem. Zgłaszanie awarii odgrywa fundamentalną rolę w efektywnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu, ponieważ umożliwia szybkie i dokładne diagnozowanie problemów, co pozwala na ich natychmiastowe rozwiązywanie. Regularne zgłaszanie usterek pozwala technikom na monitorowanie historii awarii i wykrywanie przyczyn źródłowych. Dzięki temu można wprowadzić działania prewencyjne, które zmniejszają ryzyko przyszłych awarii. Co więcej, dzięki dobrze udokumentowanej historii awarii i szybkiemu działaniu, nawet nowi pracownicy mogą skutecznie radzić sobie z nagłymi problemami. System CMMS automatycznie przesyła powiadomienia o statusach zleceń w czasie rzeczywistym. Po zgłoszeniu awarii
Odpowiednie osoby, takie jak technicy i kierownicy, są natychmiast informowane przez różne kanały, jak e-mail, SMS czy powiadomienie systemowe. Powiadomienia umożliwiają szybką reakcję, co minimalizuje przestoje i pozwala mechanikom, elektrykom czy automatykom szybko przystąpić do naprawy. Dla produkcji oznacza to, że problemy są szybko rozwiązywane, co zapewnia ciągłość procesu. Inni technicy mogą na bieżąco śledzić postępy w rozwiązywaniu problemów, co ułatwia koordynację działań. Kierownicy natomiast są informowani o rozwiązywaniu problemów, co umożliwia im lepsze zarządzanie zespołem. Dodatkowo system generuje zestawienia zdarzeń, które mogą być przydatne dla przełożonych czy nawet innych działów, zapewniając przejrzystość i lepszą koordynację działań, co redukuje ryzyko opóźnień i nieporozumień, pozwalając organizacji utrzymać ciągłość produkcji i zmaksymalizować efektywność. System CMMS automatycznie monitoruje czas reakcji, czas naprawy, tzw. czas na kluczu, oraz czas całej awarii poprzez rejestrację godzin pracy techników i monitorowanie czasu trwania zlecenia. Uwaga! Czasy te nie powinny służyć celom rozliczeniowym. Zapisane dane pozwalają na analizę efektywności działań serwisowych dla celów optymalizacji lub premiowania. Jak zostało wspomniane wcześniej, menedżerowie mogą ocenić czas trwania konkretnych napraw i zidentyfikować obszary do optymalizacji. Historia napraw i konserwacji jest przechowywana w systemie CMMS, co zapewnia łatwy dostęp do dokumentacji, maszyn i urządzeń. Pozwala na śledzenie historii obiektów technicznych, analizę kosztów, identyfikację powtarzających się problemów oraz podejmowanie decyzji o wymianach, remontach lub modernizacjach sprzętu. System CMMS gromadzi dane do analizy i optymalizacji procesów obejmujące czasy reakcji, diagnozy, naprawy czy rozruchu, pełen czas trwania awarii od zgłoszenia do ponownego uruchomienia, sumaryczną liczbę zgłoszeń awarii z podziałem na kategorie, zużycie części zamiennych w pracach reakcyjnych, koszty napraw, wskaźniki wydajności jak MTBF czy MTTR i raporty Pareto. CMMS pozwala na lepszą kontrolę zasobów, dzięki czemu menedżerowie mogą dokładnie śledzić stan oraz lokalizację sprzętu i zarządzać harmonogramami konserwacji. Poza standardem raportowym umożliwia to podjęcie rozmowy o zmianach w dziale, nie tylko modernizacji parku maszynowego, ale i rozszerzeniu kompetencji w zespole. Co najważniejsze, CMMS otwiera nowe możliwości rozwoju dla całego działu technicznego.